You are listening to our review of the week on Estate FM. Dzień dobry Państwu, z odmętów internetu wita Tomasz Cudowski. To był kolejny gorący tydzień, przynajmniej na rynku najmów i transakcji. Zapraszam po szczegóły. Ale najpierw przypomnę, że flagowy program podcastu Estate FM ukazuje się regularnie dzięki mecenasom, firmom JLL i Pinsent Masons. Thank you for listening. You can also listen to the Estate FM podcast on Spotify. Na początek skrót tygodnia i kilka ciekawych najmów. Zaczynamy od Cornerstone'a, który odnotował rekordowe przedłużenie najmu. Na dłużej w biurowcu Senator zagości Orlen, którego siedziba zajmuje tam 24 z około 25 tysięcy metrów. Kompleks przy Placu Bankowym został nabyty przez spółki Fidera oraz Cornerstone Investment Management w zeszłym roku. Z kolei najnowszym najemcą odnowionej warszawskiej V-Tower, również należącej do Cornerstone'a, została globalna firma ubezpieczeniowa WTW Polska, która we wrześniu wprowadzi się na 3 najwyższe kondygnacje, zajmując łącznie 2400 metrów. W negocjacjach najemcę wspierało JLL. Kolejnego najemcę pozyskał również Skyliner 2. To Bristol Myers Squibb, globalna firma biofarmaceutyczna. W ten sposób druga wieża kompleksu przy rondzie Daszyńskiego jest wynajęta w 70%. Łącznie 16,5 tysiąca metrów znalazło chętnych w 8 miesięcy. Obie wieże Karimpolu zostały zaprojektowane przez pracownię APA Wojciechowski. Ich agentem jest CBRE. Dosłownie po drugiej stronie ulicy wprowadzi się polski oddział spółki Forvis Mazars. Firma księgowo-audytorska zajmie blisko 2,5 tysiąca metrów w biurowcu Lixa-E, wchodzącym w skład kampusu biurowego wybudowanego przez Jareal. Park biurowy Lixa składa się z 5 budynków o łącznej powierzchni 77 tysięcy metrów oraz z ponad 5,5 tysiąca metrów terenów zielonych. Istotny najem także w Łodzi. Koncern Panasonic wynajął biura w budynku Olimpianowa. To pierwsza umowa podpisana po rebrandingu obiektu i rozpoczęciu procesu rekomercjalizacji. Olimpianowa, wcześniej Olympia Software Pool, to 5-kondygnacyjny biurowiec mieszczący ponad 8200 metrów. Właścicielem jest Apple Holding. Z kolei w Gdańsku już w sierpniu zostanie otwarta zrewitalizowana hala targowa, XIX-wieczny budynek na Starym Mieście, w którym Apsys stworzył halę gastronomiczną i miejsce imprez na żywo z przestrzenią wystawienniczą. Parter pomieści 17 punktów gastronomicznych, antresola eleganckie restauracje, a w podziemiach będzie można zrobić zakupy w sklepach i delikatesach. Relacja z Gdańska już wkrótce na Estate FM. Follow Estate FM on Spotify and you won't miss an episode. Ekskluzywną część dźwiękową zaczynamy od transakcji biurowej. Heinz sprzedał warszawski Sky Office Center nieujawnionemu polskiemu inwestorowi za nieujawnioną cenę. Dlaczego mokotowski budynek wpisuje się idealnie w potrzeby inwestora indywidualnego, wyjaśnia Artur Czuba z firmy Avison Young, która w transakcji reprezentowała sprzedającego. W tym obiekcie lokale są podzielone na mniejsze, jest ich dość dużo, ale każdy lokal ma tam w okolicy 200-300 metrów, więc tych tam jest generalnie dość sporo, ale nie są to gigantyczne biura, więc też utrzymanie względnie wysokiego poziomu wynajęcia w długim terminie jest trochę łatwiejsze, ponieważ nie mamy sytuacji, gdzie znika nam nagle połowa najemców w obiekcie w ramach 2 umów, więc tak naprawdę tutaj ta stabilność jest trochę lepsza. Jeżeli chodzi o kwestie fit-outowe czy zwolnień czynszowych, też to jest troszeczkę uproszczone bardziej niż przy większych lokalach, także efektywnie naprawdę można fajny zwrot osiągać na takim obiekcie. Budynek jest też dość nowy dalej, fajnie wykończony, pełne przeszklenie ma, więc wszystkie takie nowoczesne standardy spełnia. Co prawda zdarzają się sytuacje, gdzie na Mokotowie nowsze budynki nawet chcą wyburzać deweloperzy, ale ten budynek jest naprawdę w pełni praktycznie wynajęty. Fajnych najemców, długoterminowych najemców. Pomimo tego, że są dość małe też powierzchnie biurowe, to nie są to tylko bardzo małe firmy. Między innymi mamy tam taki New Balance, mamy tam bank PKO, dużą placówkę, sklep Żabki, więc jakby te podstawowe potrzeby najemców w kwestii restauracji, transportu, jakichś szybkich zakupów na miejscu są dostępne. Cena sprzedaży nie została ujawniona, ale Artur Czuba daje w tym względzie pewną wskazówkę. Budynek poszedł za mniej niż Central Point. Negocjacje były może i dość długie, wielokrotne. Bardzo było dużo aspektów, które trzeba omówić, ustalić. Dużo liczenia było, uzupełnień aneksów. Wiadomo, że zawsze coś tam w ramach badania obiektu się znajdzie, co jest do poprawienia, naprawienia. Coś, co w ramach bieżącego użytkowania obiektu nie było niezbędne, a po prostu przy transakcji trzeba to uzupełnić.
finalnie gdzieś tam aspekt finansowania troszeczkę się przedłużał, ale ten inwestor dostał bardzo fajne warunki finansowania od dużego banku. Ten inwestor ma doświadczenie w kilku kategoriach nieruchomości typowych komercyjnych. Nie jest to pierwszy obiekt biurowy, który posiadają. W portfelu sama ta nieruchomość znajduje się w planie miejskim pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, ale właściciel nie ma takich planów, żeby to gdzieś tam burzyć, konwertować. Będzie utrzymana tutaj funkcja biurowa, na pewno jeszcze długo, ale w drugim terminie zawsze jest taka możliwość, żeby faktycznie tam zbudować obiekt mieszkaniowy. Ekspert z Avizona zapewnia również, że Warszawa nadal cieszy się największą estymą wśród inwestorów indywidualnych spośród innych miast w Polsce. Jest to, powiedzmy, najprostsze miasto pod względem tego, czy kupić, czy nie kupić. To jest takim numerem 1. Może najbardziej centrum Warszawy byłoby kochane, ale biorąc pod uwagę kwestie cenowe, no to Mokotów tutaj jest dość wdzięczny. Może jakimś tam względem wyższym ryzykiem, ale odwdzięcza się też fajniejszymi zwrotami, co przy w pełni wynajętym w miarę świeżym budynku też nie jest jakimś tam dużym problemem. You are listening to our review of the week on Estate FM. Zmieniamy sektor i region geograficzny. Wciąż nowi gracze pojawiają się na rynku magazynowym i niespecjalnie chcą jeść małą łyżeczką. Lokalna spółka Quantum Real rozpoczęła właśnie działalność deweloperską, ruszając z budową parku logistycznego Quantum Gliwice. Pierwsza hala o powierzchni 43 000 metrów ma już pierwszego kluczowego najemcę. O nowej firmie i szczegółach jej pierwszego projektu opowiada Robert Szafarz z Quantum Real. Quantum Real Estate jest to nowy deweloper, który wchodzi na rynek nieruchomości logistycznych i przemysłowych w Polsce. Wywodzimy się z sektora gruntowego. Pozyskiwanie, przygotowywanie gruntów pod inwestycje logistyczne jest to coś, czym osoby zaangażowane w projekt Quantum zajmują się od lat. Jeśli chodzi o projekt Quantum Gliwice, składa się on z 2 faz. Pierwsza faza 40 000 metrów jest obecnie już w trakcie budowy. Obiekt fazy drugiej jest bardzo plastycznym, możliwym do stosowania obiektem zarówno pod produkcję, jak i pod obsługę cross-dockową. Te nasze know-how związane z gruntami chcemy przenieść teraz na pełną działalność deweloperską, rozszerzyć ją o pełny aspekt związany z budową, najmem, zarządzaniem tymi obiektami. Pierwszym właśnie takim projektem jest Quantum Gliwice, ale oczywiście chcemy rozszerzyć nasze portfolio o kolejne lokalizacje. Mamy już zabezpieczone kolejne grunty, które wnieśliśmy do spółki oraz następne miejsca w Polsce, gdzie intensywnie pracujemy nad przygotowaniem tych działek pod realizację logistyczne czy przemysłowe, nie tylko na Śląsku. Co do sprzedaży, celem dewelopera jest wynajęcie i finalnie zbudowanie wartości portfela i następnie decyzja o tym, czy dany projekt zostanie sprzedany, czy nie. Więc to jest kwestia otwarta. Zapewne ta sprzedaż prędzej czy później nastąpi. Zobaczymy też, jaka będzie odpowiedź rynku pod kątem najmu i pod kątem wartości nieruchomości. Dużo też zależy od tego, jak pójdziemy w nowe projekty, w lokalizacje. W chwili obecnej pracujemy nad kilkoma nowymi lokalizacjami, które powinniśmy w ciągu najbliższych paru miesięcy ogłosić. Dalszych szczegółów rozwoju Robert na razie nie zdradza, ale pytany o wielkość preferowanych rynków mówi zdecydowanie, to będą na pewno kluczowe huby logistyczne. Był taki moment, że poza głównymi rynkami logistycznymi, takimi jak Górny Śląsk, Polska Centralna, okolice Warszawy, zaczęto szukać lokalizacji alternatywnych, typu Kielce, Białystok, czy mniejsze miasta ściany zachodniej. Jednakże to nie przetrwało próby czasu. Lokalizacje te się nie rozwinęły, często to były lokalizacje jednego dewelopera, który zganiał wszystkich potencjalnych najemców do jednego obiektu i tak naprawdę rynek był w tym momencie zamknięty. Rynek Górnego Śląska, gdzie rozpoczynamy naszą działalność, jest drugim co do wielkości rynkiem. Ponad 7 milionów metrów kwadratowych, już nie licząc obiektów starszych, BC-klasowych, nieskategoryzowanych plus BTS-ów. Jest to bardzo duży rynek z bardzo dużym potencjałem, który jest wyjątkowy w skali kraju o tyle, że ma bardzo mocny komponent produkcyjny. Ten background, ta historia Górnego Śląska związana z górnictwem, z produkcją, metalurgią jest na tyle mocny, że ten profil najemców jest zupełnie inny niż w większości tych głównych hubów logistycznych w Polsce. Magazynowe Południe Polski ma ostatnio niezłą passę. Dobry deal po sąsiedzku z Gliwicami podpisał również stary rynkowy wyjadacz, czyli Prologis. Globalny dostawca rozwiązań IT, Senetic, wynajął ponad 6 000 metrów w Prologis Park Chorzów. O szczegółach Katarzyna Nobis z Prologisu. W tej współpracy było nie tylko ważne zaproponowanie odpowiedniego magazynu, odpowiedniego metrażu i odpowiedniej organizacji biura, ale przede wszystkim dobrze zrozumienie procesów Senetic i planów ich dalszego rozwoju. Wypracowane rozwiązania powinny spełniać wymagania Senetic co do realizacji większej ilości zamówień, obsługiwać
różne kanały sprzedaży i elastycznie reagować na rosnące potrzeby biznesu. Bardzo ważnym elementem naszych rozmów z Xenetikiem była struktura umowy. Wprowadziliśmy tutaj strukturę umowy Clear Lease, która bardzo upraszcza rozliczenia, zwiększa przewidywalność kosztów. Dużym atutem z perspektywy klienta jest lokalizacja parku. Nasz park położony jest tuż przy autostradzie A4 z bardzo dobrym dostępem do A1. Co więcej, mamy 4 wjazdy do parku, które pozwalają na swobodny dostęp i wyjazd w różnych kierunkach. Katarzyna potwierdza, że klientami, którzy kształtują rynek najmu na Górnym Śląsku, są między innymi centra e-commerce, także te relokowane z Azji. Jeśli chodzi o Górny Śląsk, widzimy tutaj mocny trend na wybieranie przez klientów istniejących powierzchni, ale takich, które są możliwe w łatwej adaptacji pod ich operacyjność. Z uwagi na tendencję rynku do zaprzestania budów spekulacyjnych magazynów i obiektów, to jest niewątpliwy atut po stronie dewelopera, aby móc dostosować istniejący obiekt. Jeśli chodzi o różnorodność najemców, to widzimy wzrost zapotrzebowania ze strony branży e-commerce. Popyt napędzany jest właśnie przez tę branżę, przez lekką produkcję, tradycyjną logistykę, ale e-commerce niewątpliwie tutaj góruje w ostatnich 2 kwartałach. E-commerce, powiedzmy, z tego rynku azjatyckiego jest dość mocny. Relokacja centrów dystrybucyjnych do Europy to jest coś, co jest widoczne mocno na polskim rynku. Polska ma bardzo dobre położenie geograficzne, mamy świetną infrastrukturę. Natomiast relokacja tych centrów dystrybucyjnych z Azji to nie jest proces krótkotrwały, nie jest proces prosty. Natomiast myślę, że będziemy w dłuższej perspektywie widzieć mocniejszy napływ tych rynków do Polski. Thank you for listening. You can also listen to the Estate FM podcast on Spotify. I na koniec jeszcze jeden temat inwestycyjny. Kształtuje się nowa klasa aktywów, która coraz mocniej przyciąga uwagę zarówno deweloperów, jak i inwestorów. O szczegółach Piotr Staniszewski z Pinsent Masons. Dochodzi temat, o którym w ogóle kilka lat temu nie rozmawialiśmy, czyli cała sfera związana z obronnością, też szeroko pojętą, nie tylko z wyposażeniem wojskowym, ale potrzebami w zakresie produkcji materiałów typu dual use, innowacyjności w tym zakresie, tworzeniu właśnie przestrzeni dla transferu technologii, czy rozwijaniu własnych technologii w oparciu o doświadczenia z trwających konfliktów militarnych. Polska jest o tyle ciekawym przykładem, że jej lokalizacja, ale też duże potrzeby w zakresie inwestowania w technologie zbrojeniowe i też dość mocny sektor innowacyjny w tym zakresie powodują, że stajemy się takim naturalnym miejscem, które budzi zainteresowanie. I widzimy z naszych rozmów z inwestorami, asset managerami, że rzeczywiście chcieliby spojrzeć na projekty w tym zakresie, byliby skłonni w nich uczestniczyć. Jest to o tyle ciekawe, że w pewnym sensie, tak jak kilka lat temu właśnie z sektorem data centers czy PRS-ami, jesteśmy, mam wrażenie, na progu takiego nowego rynku. Myślę, że to nie będzie tak, że będziemy mieć dziesiątki tego typu inwestycji, ale myślę, że mamy szansę na przyciągnięcie kilku naprawdę bardzo ciekawych i istotnych przyszłościowo projektów. Jak zapewnia Piotr, toczą się już rozmowy na temat pierwszych projektów w tej dziedzinie. Więcej na ten temat w osobnym odcinku podcastu już po weekendzie. Czyli jeśli po niedzieli wybieracie się na plażę, oprócz parawanu zabierzcie też nieduży głośnik. And now this. Czyli kącik literacki. Dziś w kąciku pochylimy się nad psim losem dziennikarzy motoryzacyjnych. Posłuchajcie zwierzeń najsłynniejszego z nich. Gdy jesteś dziennikarzem motoryzacyjnym, dzięki nieprzebranej gościnności korporacji motoryzacyjnych większość życia spędzasz na egzotycznych przyjęciach z okazji premiery nowego samochodu. Później wracasz do domu i płodzisz historyjkę idealnie odpowiadającą potrzebom działu PR, który cię sponsoruje. Może i nie podoba ci się nowy samochód, ale co za różnica. Napisz, że jest fantastyczny, a na pewno zostaniesz zaproszony na kolejną egzotyczną premierę dla dziennikarzy. A co jeśli jakiś biedny frajer przeczyta to, co napisałeś i kupi zachwalany przez ciebie złom? I tak nigdy go nie spotkasz, bo będziesz już wtedy na kolejnym przyjęciu dla prasy, być może w Afryce, i będziesz testował inny wóz. Dawniej żyłem właśnie tak i było mi świetnie. Niestety, kiedy udało mi się wkręcić do programu Top Gear, musiałem zrezygnować z takich atrakcji. To dlatego, że nagle zacząłem być rozpoznawany przez ludzi na parkingach stacji benzynowych i w kolejkach do kas w supermarketach. Ci ludzie kupili jakiś samochód, bo zapewniałem, że im się spodoba. Nie spodobał się, bo ciągle się psuł. Dlatego teraz chcieli mi wlać do spodni etylinę 98 i podpalić.
Nigdy nie twierdziłem, że musicie być tego samego zdania co ja, ale mogę z ręką na sercu powiedzieć, że przez ostatnie 10 lat byłem może na 5 premierach dla prasy i na wszystkich 5 przez cały czas siedziałem z palcami w uszach, wyśpiewując na cały głos piosenki The Who. To był oczywiście Jeremy Clarkson i wstęp do jego zbioru felietonów z roku 1999. Sporo się od tego czasu zmieniło i w branży moto, i u samego Jeremiego, ale najmniej zmieniło się chyba w dziennikarstwie. Czytał cyfrowy Kuba z Eleven Labs. Wielkie dzięki i wielkie brawa. I na tym kończymy przegląd. Kolejny za tydzień. Bawcie się dobrze na urlopach, a jeśli już wróciliście do roboty, no to trzymajcie się tam jakoś. Thank you for listening. You can hear another review of the week on Estate FM next Friday.